Witajcie znowu na szlaku. Zaledwie 4,5 godziny zajęła mi podróż z Choryńca do Dynowa, ponieważ z Rzeszowa pojechałam właśnie busem do Dynowa celem przejścia szlaku Trzech Pogórzy z Dynowa do Siedlisk. Bałam się trochę, jak to będzie z tą podróżą, czy jakieś autobusy będą jechały i w ogóle, ale na szczęście znalazłam busa. Pan kierowca wysadził mnie przy Biedronce, zrobiłam sobie taki porządny 4-dniowy resupply. Szlak ma 130 km i zaczyna się właśnie na rynku w Dynowie. Za mną jest pomnik Władysława Jagiełły, kropka żółta szlakowa. No, a teraz zakładam z powrotem maseczkę i przed miasto. Jak Wam się podoba moja dzisiejsza miejscówka? Wspaniała, duża wiata. Nie wiedziałam, że tu będzie taka fajna wiata. Myślałam, że jakiś mały daszek. To jest oficjalne leśne pole namiotowe. Jeszcze nigdy na takim w Polsce nie spałam, więc dziś pierwszy raz. 2 km stąd jest drugie takie pole namiotowe, ale już nie miałam siły tam iść i zaczęło padać, więc osiadłam tutaj. Poza tym nie byłam pewna, czy tam też jest taka fajna wiata, więc zostałam tutaj. No, ten szlak całkiem taki porządny, taki całkiem górski. Dosyć się zmęczyłam, nogi mnie właśnie już bolały pod koniec. Spokojne miejsce, wielka lipa rośnie przed wiatą, jest miejsce na ognisko. Fajnie tu pewnie sobie na samą taką tylko małą wycieczkę przyjechać. Trochę podwiewa pod tą wiatą, a problem jest taki, że pogoda ma się strasznie zepsuć, ma nawet padać śnieg. A ja mam ten letni śpiwór, co na roztoczy, oczywiście wszystko mam to samo, więc pewnie będzie mi zimno, ale myślę, że ten śnieg to tylko pokropi, popruszy w nocy, a w dzień nie będzie tak źle. Ma być chyba 8 stopni, więc to nie jest
Nie jest to poniżej zera, więc chyba wytrzymam, ale szkoda. Zawsze jak siedzę w domu, to jest ładna pogoda, jak jestem na szlaku, to zawsze jest zła pogoda. No nie zawsze, ale często, za często. Teraz zjem sobie deser na obiad. Miałam ziemniaczki z tuńczykiem. Ziemniaczki jeszcze przywiezione ze Stanów, a tuńczyk przywieziony z Irlandii. A kisiel jest po prostu z ostatniego miasteczka, czyli bodajże z Bełżca na Roztoczu. Wiśniowy. Niezły. Ale żurawinowy lepszy. Podjęłam wczoraj bardzo dobrą decyzję. Doszłam właśnie do tego drugiego miejsca biwakowego, no i tu nie ma żadnej wiatki, tylko ławeczki i kosz na śmieci. Piękna okolica, tylko szlak gdzieś kompletnie zniknął. Muszę po prostu zejść na dół przez łąkę. Wczoraj faktycznie padał śnieg i nastąpiło ochłodzenie, było bardzo wietrznie. Dzisiejszy poranek jest również wietrzny i jest bardzo zimno. Noc była pogodna, teraz świeci słońce. No, ale nie spadło poniżej zera. Tylko że ja mam letni śpiwór, ale dałam radę, owinęłam się kurtką jak zwykle, więc okej. No i dzisiaj planuję ostatni nocleg, tylko że znowu ma padać. Po południu ma zacząć i ma straszliwie padać aż do jutra, przynajmniej według IRNO. I dlatego chciałabym, żeby to był ostatni nocleg, bo następne dni też przewidują deszczowe i też wolałabym wrócić wieczorem zamiast kolejnego dnia rano. No i to właściwie tyle nowości. Zbieram się, bo jednak był mróz. To moja miejscówka była dobra, no specjalnie taką wybrałam w lesie, żeby było cieplej, a na polach wszędzie ludziom przymrozek zniszczył ziemniaki, kapusta też wygląda fatalnie, a więc kolejny raz zimni ogrodnicy nie wpłynęli dobrze na uprawy. Ciekawe jak u mnie w domu moje warzywa.
To dosyć zabawny widok. O, krzyż w aureoli nadajników telefonicznych. O rany. Wspinam się na liwocz. A tu w ogóle jest cały zestaw stricte polski. Szopka bożonarodzeniowa, krzyż katyński, Jan Paweł II, no i Matka Boska i Jezus ukrzyżowany. No i ten krzyż z tą aureolą. No dziwne trochę miejsce. A zejście jest typowo beskidzkie. Kamieniste, bardzo strome, zerodowane totalnie. No i drogą oczywiście. Ale mam dzisiaj szczęście. Dopiero teraz zaczęło padać. W tym samym momencie, jak zaczęło się ściemniać i w tym samym momencie, kiedy znalazłam to świetne miejsce biwakowe. Zaciszne, pod jodełkami. Tu jest takie skrzyżowanie dróżek leśnych, ale nie sądzę, żeby było jakoś bardzo uczęszczane, a zresztą nie bardzo mnie stąd widać. No, więc uciekam do namiotu. Mam nadzieję, że do rana przestanie padać. Pogoda dziś taka, że psa by nie wygnał, a ja się wygnałam z namiotu o 6 rano. Wstałam o 6, wyszłam po 7. No i całą noc padało, rano też padało. Na chwilkę przestało jakąś pół godziny temu, a teraz znowu zaczęło lać i to jeszcze 2 razy bardziej. Noc nie była bardzo zimna, ale teraz się robi coraz zimniej. Właśnie założyłam getry pod spodnie przeciwdeszczowe, bo już szczękać zębami zaczynam. Mam nową kurtkę, pewnie zauważyliście, bo jest niebieska, nie żółta, tak jak poprzednia. Jest nieco cieplejsza, to też jest Robert, też z komorami dystansowymi i z nieco ponad 100 gramów puchu. Tak się zastanawiałam, czy na pewno potrzebuję 100 gramów puchu, ale właśnie doceniam to ciepełko. No i teraz zjem sobie drugie śniadanie. Tutaj pod tą wiatką jest wiatka przyszlakowa na takim leśnym zjeździe. No i na śniadanie jest lodowata pizza. Niosę ją z Dynowa. No i jeszcze parę rzeczy na deser. I dzisiaj dziś jest bardzo płasko. Jeszcze mam jakąś godzinę do basówki Brzanka. No tyle, że basówka jest oczywiście zamknięta teraz, jak wszystkie inne obiekty noclegowe. Więc tylko sobie na nią z zewnątrz popatrzę. No i tak sobie drepczę. Jesteśmy przy drodze. No i tu jeszcze mam pretensje do znakarza, bo znakarz to jakiś kompletny głąb. Za każdym razem, kiedy szlak skręca, on zamalowuje ten stary znak skrętu i maluje zwykły pasek szlakowy. A za każdym razem, kiedy szlak de facto idzie prosto, tylko droga jest po łuku, to on maluje jakiś zakręt i ja się rozglądam, gdzie ten szlak niby miałby skręcać, a nigdzie nie skręca. No także jakiś kompletny baran. No, ojej, ale leje. Ale już wieczorem będę w cywilizacji. Zimno. I faza. Otóż opuszczona i cicha bacówka na Brzance. A mnie zostało 2,5 godziny. Tak wróży ten szlakowskaz. No zobaczymy, czy to prawda. Jest też wieża widokowa, akurat otwarta, więc można będzie wejść, choć widoku to raczej dziś nie ma. No jest tu taka ładna panoramka opisująca, co widać w ładną pogodę, więc może lepiej obejrzę sobie panoramkę niż prawdziwy widok. No cóż, Beskid Niski i Beskid Sądecki oczywiście widać i widać również Tatry. Wczoraj widoczność była dobra. Wydawało mi się, że widzę takie różne góry, ale ja się nie znam, więc nie wiem, co to było. Może i to były Tatry. W każdym razie to wszystko byłoby normalnie widoczne, a niestety nie jest.
Pierwsza kapliczka, w której są prawdziwe, a nie plastikowe kwiatki. Odbiłam od szlaku, żeby znaleźć źródełko świętego Antoniego. Liczyłam, że znajdę tutaj również wodę oprócz świętego Antoniego, ale ta woda jest mało pitna, a obcembrowana studnia nie ma dostępu. Nie ma tam żadnej rurki niestety. Jest jeszcze druga studnia. Widać, że ktoś próbował się do niej dobrać, ale jest niestety tak głęboko ta rurka, że nie ma szans. O, strasznie trudny odcinek. Znowu jakiś zakaz wstępu, ścinka, ale taki to jest co 5 minut, więc ignorowałam. Ale strasznie tą drogą zrywkową się źle szło. Zjeżdżałam okropnie, mam nadzieję, że to się już skończy, a drzewa oczywiście poleciały razem ze znakami, to jest chyba jasne. Udało się. Siedliska koło Tuchowa, drugi koniec szlaku Trzech Pogórzy. O, kropeczka zaliczona. Za mną góry, które przeszłam. 130 km i mój 12 długodystansowy polski szlak. Ubłociłam się okrutnie, zmokłam, zmarzłam, ale jestem bardzo zadowolona. No to mam jeszcze teraz godzinę oczekiwania na zastępczy bus z PKP, no i jadę do Tarnowa. Tam się przesiadam na Katowice i do domu. Do zobaczenia na następnym szlaku.